Instalacja z fotowoltaiką, energooszczędna, ekologiczna i wydajna, niezawodna i ekonomiczna, czysta i bezpieczna, intuicyjna w obsłudze, bezemisyjna. Start! Co zrobić, aby pompa ciepła nie wybuchła i jak dobrać pompę ciepła do waszego budynku? Zapraszamy do słuchania. A podczas działania pompy ciepła, już po okresie gwarancyjnym, myślę, że warto raz na 2, może na 3 lata wezwać instalatora, może nie do takiego kompletnego przeglądu, ale żeby chociaż parametry pompy sprawdził, czy nie ma żadnych wycieków czynnika chłodniczego, czy pompa działa dalej zgodnie z założeniami. Myślę, że raz na rok nie ma takiej potrzeby, ale raz na 3 lata warto, żeby ktoś tę pompę obejrzał, bo zdarzają się różne awarie. No i właśnie jedna z awarii, o której mówił instalator, brzmi na tyle niewiarygodnie, że musiałem go naprawdę pytać po kilka razy, czy to jest w ogóle możliwe, czy to się wydarzyło, i potwierdzał, tak, miał z tym bezpośrednią styczność. Otóż okazało się, że był minimalny wyciek tego czynnika chłodniczego na pompie ciepła. Minimalny to był mniej więcej 1-2 gramy w ciągu tam kilku miesięcy i to jest taki wyciek, że nawet urządzenia pomiarowe nie są w stanie takiego wycieku wykryć. No nie do końca. Otóż urządzenia pomiarowe nie mają problemów z wykryciem takiego wycieku rzędu 1-2 gramów na rok, ponieważ ich rozdzielczość, czyli czułość, jest liczona w cząstkach na milion ppm. Na przykład Testo 316-4 ma czułość zgodnie z normą EN 14624 na 2012, 1,5 grama na rok. Wyciek taki zostanie wykryty. Jedziemy dalej. Inwestor miał taki dom, miał taką pompę ciepła, nie wiedział o tym, że ten czynnik wycieka, też nikogo nawet nie wzywał, żeby pompę kontrolował. No i na początku, jak było za mało czynnika chłodniczego, pompa ciepła musiała działać dłużej, czyli sprężarka musiała działać dłużej, był większy pobór energii. Było to trochę nieodczuwalne, no bo wiesz, to pompa ciepła to tylko jedno z wielu urządzeń w domu, ceny energii rosły, inwestor tego w sumie nie zauważył. No ale mijały tam kolejne 2-3 lata, czynnika tego chłodniczego było coraz mniej i coraz mniej. No i nagle, chyba w połączeniu z inną lusterką, pompa ciepła trochę zwariowała. Przez to, że było za mało czynnika, to pompa ciepła uznała, że musi bardziej podnieść temperaturę tego czynnika chłodniczego. Do sprężarki trafiał czynnik trochę o wyższej temperaturze i w całym obiegu ta temperatura podwyższała się na przykład o 0,1 stopień Celsjusza. Pompa ciepła uznała. I tu na marginesie podpowiedź. Otóż klasycznym objawem braku czynnika chłodniczego w układzie jest wyższe przegrzanie par za parownikiem. Oczywiście, myśląc brak czynnika, mam na myśli dużo większy ubytek niż 4 gramy, 100 gramów, 300 gramów, 500 gramów. Temperatura odparowania jest zawsze niższa niż temperatura dolnego źródła w przypadku pompy ciepła powietrznej powietrza. Gdy elektronika wykryje większe niż oczekiwane przegrzanie, to zacznie otwierać zawór EFV, by dopuścić więcej czynnika do parownika. A tego czynnika więcej w układzie nie ma, więc przegrzanie nie będzie maleć. Dodatkowo czynnik chłodniczy jest również czynnikiem chłodzącym sprężarkę. Co więc będzie dalej się działo? Jedziemy. Przez kolejne pół roku ten czynnik chłodniczy w obiegu cały czas był coraz bardziej ciepły. To były naprawdę minimalne zmiany temperatury, aż w pewnym momencie w skraplaczu, który powinien zmienić stan gazowy na stan ciekły, nie zaszła ta przemiana, bo czynnik chłodniczy był już tak gorący, że po wyjściu ze skraplacza czynnik chłodniczy miał dalej postać gazową. Brak skraplania? Teraz należy zadać pytanie, jakie jest ciśnienie przy danej temperaturze czynnika chłodniczego, zakładając, że w skraplaczu jest chłodziwo dla czynnika chłodniczego, na przykład medium z instalacji centralnego ogrzewania i ruch tego medium wymusza pompa obiegowa, to temperatura czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz będzie miała temperaturę medium zasilającego ów wymiennik, a ciśnieniem będzie ekwiwalent tej temperatury plus wartość do chłodzenia. Nawet jeśli w układzie chłodniczym pozostało bardzo mało czynnika chłodniczego,
to nawet jeśli jest go tam kilka gramów. Reasumując, czynnik chłodniczy opuszczający skraplacz powinien być cieczą w idealnym przypadku cieczą nasyconą lub lekko przechłodzoną. Jedziemy dalej. I przez kolejne tam tygodnie czynnik chłodniczy krążył tylko w postaci gazu, aż osiągnął temperaturę ponad 100 stopni. Więc powiem Ci, że no, sytuacja absolutnie dla mnie wyjątkowo abstrakcyjna i aż powiem Ci, naprawdę w to nie wierzyłem, ale no, dopytałem instalatora o to, jak to wyglądało i jakby udowodnił mi, że jest taka sytuacja możliwa. Naściemniał. Raczej grubo naściemniał. Jest jedna możliwość, by czynnik chłodniczy się nie skropił. Trzeba wyłączyć odbiór ciepła. Trzeba wyłączyć pompkę obiegową. Zapewne nie w każdej pompie ciepła, bo A dodatkowo elektronika wyłączy sprężarkę pompy ciepła, gdy wykryje nazbyt dużą temperaturę tłoczenia. różne pompy ciepła mają różne zabezpieczenia, natomiast akurat w tej pompie ciepła, no chyba się zdarzyły 2 albo 3 awarie naraz, no i temperatura tego czynnika była już bardzo, bardzo duża. Na szczęście, no nie wybuchła, tutaj uspokajam, no ale było już bardzo źle, tak? Więc no taka historia. No dobra, jakby wiesz co, morał dla mnie z tej historii jest właściwie taki, że niezależnie od tego, jaką pompę wybierzesz, ona może wybuchnąć albo nie wybuchnąć, to zależy właściwie od samego urządzenia. No tak, jakby śmieszne, No, ale okay, tak, no. to jakby model... Wybuch, tak. Pompa ciepła panu wybuchła. Czy dobór, o którym tak rozmawialiśmy i trochę drążyłem i ciągnąłem za język, te wszystkie parametry, one niekoniecznie mają wpływ na bezpieczeństwo pompy ciepła, mają wpływ na ogrzewanie, na rachunki, jakby wszystkie ważne sprawy, natomiast nie do końca na bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo ma wpływ właściwie instalator plus sama jednostka w kontekście takim, że ona może ulec jakiejś tam awarii i w skrajnym wypadku, tak jak mówisz, teoretycznie jest możliwy wybuch. Tutaj w tym przypadku, który opowiadasz, Na szczęście nie nie doszło było, do wybuchu. No tak, ale jeżeli czynnik grzewczy ma 100 stopni, no to pewnie niewiele brakuje, żeby ta instalacja z jakiegoś powodu się rozszczelniła, Tak. no bo już ciśnienia wtedy tam zaczynają się coraz wyższe, plus temperatura, więc tutaj już niewiele brakuje do jakiegoś rozszczelnienia. 100 stopni. Nie. 100 stopni czynnika chłodniczego nie jest niczym strasznym, zwłaszcza gdy wysoko grzejemy CWU. Ile to jest 100 stopni Celsjusza na tłoczeniu dla czynnika R32? Proszę. 100 stopni Celsjusza to ciśnienie 28 barów, raczej normalne. I to wszystko w momencie, gdy na skraplaczu temperatura centralnego ogrzewania wynosi raptem 45 stopni Celsjusza. A na przykład w HPC w wersji dla sprężarek inwerterowych ma taką logikę pracy, że trzyma 10 V na falowniku do momentu, jak czynnik chłodniczy nie osiągnie owych 100 stopni Celsjusza na tłoczeniu. I dopiero w tym momencie obniży napięcie sterowania o 1 V. Jeśli po 60 sekundach temperatura się nie obniży, to następuje kolejne obniżenie wartości napięcia sterującego o 1 V. I tak w kółeczko aż do zatrzymania sprężarki przy 20 Hz. Temperatura, więc tutaj już niewiele brakuje do jakiegoś rozszczelnienia. Prawda. Czy ta Niestety nieprawda. Niestety nieprawda. Okej, Waldek, do zobaczenia u jutro. Jak było? Wow, was just absolutely so great.